Ksiądz Jerzy, jak mówię, był już wtedy wielką instytucją. To nie było tak, że można było na takie rozmowy poświęcać godziny. To była możliwość, prawda, paru minut i to trzeba było dobrze zorganizować, żeby tam nikogo innego nie było, prawda. Bo to nie były rozmowy do publicznej informacji, bo inaczej to niewątpliwie agentura już by to odpowiednio zanotowała. Naturalnie i tak przeważnie nie rozmawialiśmy tu w tym pomieszczeniu, bo ja podejrzewałem, ksiądz Jerzy zresztą też, że podsłuchy to mogą istnieć i że taka sytuacja po prostu będzie od razu znana, o czym się mówiło. Więc dlatego wychodziliśmy na zewnątrz i powiem otwarcie, najczęściej po tym ogrodzie tutaj chodziliśmy, bo to było najprostsze. Oczywiście ksiądz Jerzy rozmawiał również o samych przekształceniach Solidarności, o tym właściwie, która grupa ma większy wpływ, które tą większe nadzieje, o Lechu Wałęsie. Przy czym od razu muszę powiedzieć, że ani ja, ani ksiądz Jerzy nie dopuszczaliśmy do myśli, że jest to agent. Nie. Powiem prawdę. Nawet była tu między innymi w tym okresie również Anna Walentynowicz, która nie żyje, i ona powiedziała o tym, że on był agentem i dała fakty, podała jeszcze sprzed Solidarności, prawda, z wolnych związków zawodowych i absolutnie była tego zdania. A jak myśmy zaprzeczyli, że to jest niemożliwe, że to przecież absolutnie niemożliwe, żeby przywódca, prawda, Solidarności był agentem, to ona się rozpłakała. Ja to pamiętam do dzisiaj. Ksiądz Jerzy oczywiście wówczas miał dużo wątpliwości, czy ta odwilż, jaka, prawda, było wypuszczenie tych więźniów na podstawie amnestii, bo to nie dotyczyło tylko tej grupy, to dotyczyło właściwie całej Polski. Więc w związku z tym uważał ksiądz Jerzy, że to jest przejściowe, że to nie będzie taki element stały, że to nie dojdzie do takiego odprężenia. Ja zresztą uważałem podobnie, uważałem też, że oni po prostu chcą jakoś na bieżąco w tej chwili mieć wolną rękę. Uważają, że część ludzi zostaje zastraszona i tak oni tam się wyeliminują i w związku z tym nie jest to takie groźne. Za to uważałem, że tak jak i ksiądz Jerzy, że sytuacja będzie raczej się zaostrzać, że będzie narastało to niebezpieczeństwo, że być może nawet Sowiety jakoś będą próbowały to interweniować. Przecież ksiądz Jerzy to nie był kwalifikowany polityk, więc nie można od niego wymagać, że on miał program, jak ma wyglądać cała Polska. On chciał tylko Polski niepodległej i oczywiście, wiadomo, chrześcijańskiej, katolickiej. Czyli to, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Za to, jak miały się kształtować wszystkie stosunki społeczne w tej Polsce, miała być sprawiedliwość oczywiście, to wiadomo. Chcieliśmy tej Polski niepodległej oczywiście, zrozumiałe, że chrześcijańskiej, katolickiej. Ksiądz Jerzy miał dużą wizję Solidarności. Ksiądz Jerzy w ogóle uważał, że robotnicy powinni mieć szersze horyzonty. Uważał, że należy po prostu lepiej ich przygotować. Ponieważ ksiądz Jerzy uważał, że tylko człowiek myślący, czyli ten, który ma jakąś szerszą wizję, może wpływać na rzeczywistość. To ksiądz Jerzy i chciał ksiądz Jerzy, żeby takich ludzi było możliwie najwięcej. Żeby nie było sytuacji, że
ludzie są instrumentem, prawda? Czyli że im się, można powiedzieć, coś tak przedstawia, żeby oni w zasadzie robili coś w ciemno, prawda? Bezmyślnie, nie z przewidywaniem, jakie będą tego skutki. I tu ksiądz Jerzy oczywiście miał tą wizję budowy człowieka, który myśli. Bo to było najważniejsze. Wiadomo, to się tutaj działo w parafii. Były te różne szkolenia. Oczywiście dla niego był najbliższy chrześcijański ruch, Solidarność. I taki, można powiedzieć, przeważał w ogóle w Solidarności jako Solidarności. Ksiądz Jerzy oczywiście na Jasnej Górze, można powiedzieć, to był wspaniały. Dlatego, że on zresztą był tam bardzo serdecznie przyjmowany przez zakonników. Ksiądz Jerzy miał te kontakty stałe. Ksiądz Jerzy po moim tutaj przyjeździe to pierwszą rzeczą zrobił, wziął mnie do samochodu i zawiózł na Jasną Górę. Ja tam byłem na Jasnej Górze razem z nim. Można powiedzieć, uważał, że Jasna Góra to jest taki ośrodek najważniejszy, najbardziej istotny, najbardziej cenny. I miał te stałe kontakty z Jasną Górą. Ksiądz Jerzy miał tam bardzo duże oparcie, bardzo. Było to, można powiedzieć, miejsce, które jego z radością przyjmowano i w którym on też rósł, można powiedzieć. Jego słowo tam było słuchane też tak, jak słowo najwyższych zwierzchników Kościoła. Tak. Pojechałem na Wybrzeże. Tam właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko został odznaczony takim odznaczeniem akowskim przez środowisko akowskie, które tam też było reprezentowane. Ja też tam zostałem odznaczony tym samym. Dostałem akcję Burza od tego samego pułkownika, prawda, reprezentującego te struktury i Lutnia. Lutnia jest to mniej więcej odpowiednik Burzy, tylko na terenach sowieckich. I obejmowała ona właśnie między innymi białostockie i wileńskie. I otóż przecież tą Lutnię powinien otrzymać kto? Prawda? No zrozumiałe, ksiądz Jerzy. On z tamtych okolic pochodził, a nie ja. W związku z tym tą Lutnię położyłem na grobie księdza Jerzego, gdy został zamordowany. I wracając, po prostu zaczepili nas, jakoby to był właśnie Piotrowski z tymi swoimi kolegami. I oni chcieli zatrzymać auto. I moje spostrzeżenie, a siedziałem tuż koło kierowcy, bo na tylnym siedzeniu leżał ksiądz Jerzy. Ksiądz Jerzy zawsze musiał spełniać posługę pełną pasterską tutaj, jak wracał. Ksiądz Bogucki był wspaniałym człowiekiem. Uważam, że bez niego w ogóle nie mógłby ksiądz Jerzy tu w ogóle działać. Był to wielki patriota i wielki ksiądz. Za to był bardzo wymagający. On nie pobłażał, prawda, wymagał. I ksiądz Jerzy musiał zawsze spełniać później swoje funkcje kapłańskie, wszystkie zaraz po przyjeździe. I w związku z tym musiał być jakoś wypoczęty. Nie mógł być zupełnie, więc zawsze leżał na tym tylnym siedzeniu, a jak wiadomo, ksiądz Jerzy był słabego zdrowia i w związku z tym ja siedziałem koło kierowcy. I ja widziałem dokładnie, co robił, prawda, kierowca. I otóż jak tamten próbował nas zatrzymać, to był Piotrowski, ja tego nie wiedziałem oczywiście, bo to było ciemno i ręka była o tak, ani zupełnie wyprostowana, ani zupełnie zamknięta i próbował nas zatrzymać. I on wyminął Piotrowskiego. Oczywiście straszna rzecz, gdy dowiedziałem się, że porwano księdza Jerzego,
Ja przewidywałem, że może być to ze skutkiem śmiertelnym, ale nie wiedziałem. I się strasznie tego bałem, znacznie bardziej jak o siebie samego. I muszę od razu powiedzieć, że to, co się później, jak się dowiedziałem o śmierci księdza Jerzego, gdy wszyscy płakali, ja już nie płakałem. Bo ja płakałem wcześniej. Bo ja już wtedy nie wytrzymałem. Bo ja dostałem telefon przez siostry, że on został porwany i że porwali go Sowieci. I do dzisiaj nie jestem pewny, czy to nieprawda. Nie wiem. A przypuszczam, że możliwe. Tak. Oprócz moich najbliższych, najważniejszą osobą w moim życiu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przez całe swoje oddanie dla innych ludzi, dla Polski, przez swoją czystość swojej postawy, uważam, że jest najlepszym wzorcem i najlepszym człowiekiem, który był związany z Solidarnością. Ksiądz Jerzy przecież jako kapłan nie był członkiem Solidarności. Nie był. Ale zawsze się z nią identyfikował. I to też każdy, kto chce powiedzieć prawdę, o tym wie. Jednocześnie ksiądz Jerzy nigdy nie zapominał, że jest kapłanem i nigdy nie sprzeniewierzył się. Bo uważam, że męczennikiem był za swojego życia. Bo nie wszyscy wiedzą, co to znaczy nie mieć sekundy dla siebie. A ksiądz Jerzy dosłownie w okresie stanu wojennego nie miał sekundy dla siebie. Zawsze był dla innych. I dlatego też uważam, że świętość otrzymał od Pana Boga ten, można powiedzieć, ten dar za swojego życia. Nie tylko dlatego, że poniósł śmierć. Takie jest moje zdanie. Jestem głęboko przekonany, że niezależnie od ludzkich postępków na ziemi, ksiądz Jerzy jest świętym tam. I prawdę powiedziawszy, mogę mu zawsze podziękować, że jak go o coś proszę, zawsze zostanie to spełnione.